To Ewangelia o tym, jak wygląda Boża odpowiedź na najgłębszą ludzką przemoc wobec Niego, gdy człowiek przebija serce Boga. W Ewangelii według świętego Jana czytamy, że żołnierz, aby upewnić się o śmierci Jezusa, przebija Jego bok włócznią. Wtedy natychmiast wypływa krew i woda. Jan podkreśla: o tym daje świadectwo ten, który to widział, a jego świadectwo jest prawdziwe. To wydarzenie, choć przerażające, skrywa niezwykłe objawienie o naturze Boga. W słowach proroka Zachariasza znajdujemy zapowiedź tego momentu. Na cały dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję mojego ducha. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Prorok nie tylko mówi o ranie zadanej Bogu, ale wskazuje, że to z tej rany wytryśnie źródło odnowienia, na obmycie z grzechów. Jan, stojąc pod krzyżem, widzi spełnienie tych słów. Z przebitego serca Jezusa wypływa źródło, które obmywa grzechy i daje nowe życie. Gdy człowiek zadaje Bogu cios, który wydaje się ostateczny, Boża odpowiedź jest radykalna. Z przebitego serca wypływa miłość. Duch Święty, obiecany przez proroków, zostaje wylany na tych, którzy go odrzucają. To, co z ludzkiej perspektywy wygląda jak definitywny koniec, jest w Bożym zamyśle nowym początkiem. Jan, stojąc na Golgocie, widzi przepaść ludzkiego grzechu i bezsilności. Jezus, który wisi na krzyżu, wygląda jak przegrany. A jednak w tym momencie ciemności objawia się największy paradoks Ewangelii. Boża miłość rośnie tam, gdzie jest najbardziej odrzucona. Serce przebite włócznią staje się fontanną łaski, tryskającą ku obmyciu świata. Boża reakcja na ludzką przemoc jest niepojęta. Gdy człowiek zrywa relację z Bogiem, Bóg natychmiast stara się przywrócić tę więź. W momencie największego odrzucenia Bóg nie szuka odwetu ani sprawiedliwości. Jego pierwszym odruchem jest przebaczenie. Natychmiast wylewa swego ducha, który obmywa grzech i odnawia życie. Golgota nie jest końcem, ale początkiem. To tam, gdzie wydaje się, że zwyciężyła śmierć, Bóg objawia, że Jego miłość nie ma granic. Serce Jezusa, przebite przez ludzką nienawiść, pozostaje otwarte. Ta Ewangelia prowadzi nas do źródła, które wciąż bije. To zaproszenie, by zanurzyć się w miłości, która jest większa od naszego grzechu i naszej niewierności. To wezwanie, by spojrzeć na tego, którego przebiliśmy i zobaczyć w nim nie oskarżyciela, ale dawcę życia.